puntuali kan. Ya, teraz kamu enggak. Alicja będzie zazdrosna, Alicja będzie zazdrosna. Podrywają mnie. Siemanko, z tej strony Piotr Pająk, podróże wojownika. Witam serdecznie na kolejnym odcinku z Namibii. Namibia jest tak cudownym krajem, jest tak piękna, jest to taka niesamowita natura, że już nie mogę się doczekać, że Wam pokażę jeszcze więcej, co ten kraj ma do zaproponowania. Wielu uważa, że jest to najpiękniejszy kraj w całej Afryce. I ja z tych, które widziałem, a widziałem mało, ale jak na razie dla mnie jest najpiękniejszy. Jest w ogóle bardzo wysoko w moim top najpiękniejszych krajów, jakie widziałem. Mam w sumie takie 4 najpiękniejsze jak na razie. I jest to na pewno Namibia, jest to Boliwia, jest to Antarktyda i jest to Norwegia Północna. Czekam, aż zobaczę Islandię i zobaczę wybuch wulkanu. Myślę, że wtedy dużo się zmieni. Znaczy, pewnie wtedy dojdzie do tej 5 moich top. Po prostu dojdzie wtedy Islandia. Zaczynamy dzisiaj kolejną trasę. Żegnamy się z tym pięknym miejscem. Jeśli nie widzieliście odcinka poprzedniego, właśnie jak tutaj dotarliśmy, co robiliśmy i tak dalej, to serdecznie Was zapraszam. Wczorajszy odcinek był niesamowicie piękny, widoki, fajne przeżycia. Dzisiaj jedziemy na Skeleton Coast, plus jeszcze gdzieś tam kierujemy się na północ Namibii, w stronę Angolii, w stronę wioski Himba, czyli tych kobiet takich, które mają z takiej czerwonej gliny włosy porobione. No lecimy w tamtym kierunku po prostu. Na początku, jak Was mogę prosić, zostawcie subskrypcję, bądźcie aktywni na tym kanale. Oglądajcie dalej. Nie uwierzycie, mamy pasażera na gapę, ty Polo. Co ty? Do sklepu chcesz, żeby go podwieźć. Dobry jest, no jedziemy go do sklepu podwieźć. A mamy cały tył zawalony. Mówię, nie przejmujcie się, ja ze stanę z You are going to Henderson Bay? Yes, yes. Okay. Naprawdę pan jest naszym GPS. You can just driving straight like this road. Yes. Then you get a T Henderson. Okay. Then you take it another bus. Okay. Yeah. Wiecie, jak to jest czasem w nawigacji? Skręć w prawo, skręć w lewo. To mamy na żywo. Ja mu się nie dziwię, że mu się nie chciało iść, bo to naprawdę do sklepu to jest kawał drogi. No. Gorąco jest. I gorąco jest, bardzo gorąco. Właśnie mijaliśmy przed chwilą. Nie skacz. Żeby nie spadł. Nie skacz. Just only straight, ne? Okej. Yeah. Then you driving this side. Okej, thank you so much. Mieliśmy przed chwilą szkołę dla dzieciaków, kościół, a tutaj jedyny sklep. Bye bye! Hello! Hello, hello! Patrzcie, jak tu mieszkają. Ale w Tajlandii też takie domy z blachy mają. Na slumsach. Moim zdaniem. A tutaj bardzo jest czyściutko, nie ma śmieci. No nie, no czyściutko bardzo. Jestem tak w szoku. Jak jechałem przez Kenię, to był taki syf wszędzie, jakby w Indiach po prostu był, na tych wioskach. Namibia chyba moim zdaniem jest najbezpieczniejszym krajem, znaczy nie moim zdaniem, ogólnie chyba według statystyk jest najbezpieczniejszym krajem w całej Afryce. Dodatkowo tutaj ten kraj jest olbrzymi i 3 osoby na kilometr kwadratowy. Słuchajcie, 2,8 miliona osób, a z południa na północ to jest chyba ze 3000 km. Tak samo byliśmy wczoraj rozmieszczeni. 2 osoby na kilometr kwadratowy. Na kempingu.
Dojeżdżamy właśnie do Zejla Brak, statku, który się tutaj rozbił. Co oni tu robią? Sprzedają jakieś rzeczy. Coś, no. Po jakieś kości te ludzkie. Nawet nie jest ludzka czaszka. Siemanko, dzisiaj to nie będzie zwykła reklama maszynki Szaf, taka jak zwykle, ponieważ będzie niezwykła. Wymienię Wam największe zalety, jakie ma ta maszynka. Pierwszą, największą zaletą, jaka jest w tym miesiącu, jest to, że jest wielka promocja na Black Friday i każdą maszynkę możecie kupić za 179 zł. Taniej w tym roku nie będzie. Kolejna zaleta. Maszynka jest całkowicie wodoodporna, można się golić podczas prysznica. Najlepsza do miejsc intymnych, nic nie zacina, a to jest bardzo ważne. Można golić się nawet po ciemku, ponieważ jest wbudowana latarka. Kolejną zaletą jest to, że maszynka jest bardzo mała, ma bardzo dobry akumulator. W ciągu ostatniego pół roku, jak ją używam, ładowałem ją tylko 2 razy. I najważniejsze, każdy facet, jak jest dobrze wygolony, jest pewniejszy się. Także przypominam jeszcze raz, z okazji Black Friday cena to 179 zł. Taniej nie będzie. Polecam bardzo. Dodatkowo pamiętajcie o tym, że w tym miesiącu jest losowanie nagród. Każdy, kto zakupi Shave'a, ma szansę wygrać 3 iPhone 15 lub 10 głośników JBL, także polecam. Patrzcie, jak tutaj znowu się zmieniło wszystko. 7 razy. Ciekawe, no cały czas się krajobraz zmienia. Totalnie. Jeszcze trochę i będziemy na Skeleton Coast. Że się wypikaj to. Tak, że się pikaj to, bo mnie dzieci oglądają. Piotrek wpadł w dziurę. Popatrzcie, tu biało się zrobiło od soli. A weź się zatrzymaj chwilę. Pój. Możesz, ale się świeci. Ale to też pięknie wygląda. Wszędzie sól. Kurde, muszę nogi myć. Ale się bałem. Miejmy nadzieję, że czy tutaj możemy kupić permit. Byłaby lipa, jeśli nie. No pewno. Skeleton Coast, moje drogi. Wjeżdżamy. Koniec drogi. Jesteśmy tu, trzeba zapłacić. Ciekawe ile. O zobacz, są kości. Są kości, pierwsze kości, szok. Narysowane. I do 15 pamiętajcie, że trzeba wjechać. Możecie wyjechać do 19. I co, wjechaliśmy do Parku Narodowego. Trzeba się zarejestrować. I właśnie tu teraz kombinujemy. I muszą nam pokazać, gdzie się zatrzymać po drodze białej. A najlepsze wiecie co jest? Jesteśmy na Skeleton Coast, w którym nie ma szkieletów. Żadnego. Pani nam powiedziała, gdzieś tam jest jakaś głowa byka, coś takiego. Ale mówi, że ogólnie to nie. You must get one of these stickers. Sticker? Skeleton Coast? I don't need. I want to find skeleton. A najlepsze to jakbyśmy przed chwilą przy tym braku. To był szkielet jeden, ale taki mocno zmieszany. Myślę, że tam szkieletu człowieka nie było, żadna kość nie była człowieka. Się śmialiśmy właśnie. Tutaj też jest brak, tu jest zdjęcie tego braku. Jego podobno można tutaj znaleźć, znaczy można zobaczyć ten brak. I patrzę, tutaj wiecie, tutaj jest zwiat, ludzie, są słonie. Ja się pytam, macie tu słonie? Nie, zdjęcie tylko. Dobre to jest naprawdę. Bardzo lubię ich poczucie humoru. Pytamy się pani, co tu jest takiego najpiękniejszego w Namibii? Co jest miejscem, które musimy zobaczyć? No i właśnie nam tłumaczy po drodze, co zobaczyć. Takie miejsca, które dla niej są najpiękniejsze w całej Namibii. Także zobaczymy, co nas zaskoczy, bo powiem wam szczerze, że ja codziennie widzę coś takiego, co mnie zaskakuje. Jest tak pięknie, że już nie mogę doczekać. Jeśli ona miejscowa nam mówi, że jest coś jeszcze ładniejszego, to już się nie mogę doczekać. No i jedziemy tutaj właśnie przez to wybrzeże, przez Skeleton Coast. No ale nic tu nie ma, szczerze mówiąc. 100 km prosto mamy teraz trasy. Patrzcie, tu droga szła i nagle cyk. To woda dlatego. Woda doszła
Ja sobie myślę, co I jest trzeba było zjechać na bok i lecieć bokiem, że to minąć i zaraz wracamy z powrotem na drogę. Coś mi tu zalało chyba. Wyczaiłem w pory. Jakbyśmy wyjechali tam gdzieś w tą wodę, to chyba nie byłoby kolorowo. Daliśmy radę, mamy kozak furę. Powiem wam tak, Skeleton Coast będzie moim największym rozczarowaniem na Namibii chyba. Ze względu na to, że nie ma szkieletów. Co to ma być? Mieliśmy chyba czas od... Po co? Po co robić nazwę? Tam się wraca na drogę. Może tędy też możesz. Po co robić nazwę Skeleton Coast, skoro nie ma żadnych szkieletów? Mieliśmy chyba za duże oczekiwania co do tej nazwy. No za duże zdecydowanie. Tam jest droga, musisz jechać powrotem. Czekaj, że tu będzie jakiś zjazd zaraz. No idzie, gdzie to wal normalnie, to tak. Co za problem? Jesteśmy w Himalajach. A, właśnie jak tu się szaro nagle zrobiło po bokach. Kurde, nie wiem czy to kamera odda. Takie szaro-niebieskie. Ale zupełnie coś innego znowu. A to jest Piotrek Droniarz, nie mylić z Mefę Droniarz. Piotr Molo-Przywarski, zapraszam do mnie na kanał. 107 000 subskrypcji. Może teraz już 108, kto wie. Tak więc będę wdzięczny, jeżeli słuchajcie, zrobicie mi... Mam urodziny za kilka dni, Tak. poważnie. Tu Więc... patron medialny. Dlatego ten film. Patrzcie, Piotrek jest w pełni nagmaj, nawet spodenki, wszystko. No, a poza tym jakbyście chcieli wspierać moje podróże, pamiętajcie, że na Extreme Hobby jest cała kolekcja ciuchów. Znajdziecie ponad 30 różnych produktów. Od grudnia prawdopodobnie jeszcze coś dla pięknych pań i dla dzieciaczków. I polecam białko wojownika od SFD. No, mieliśmy się zatrzymać, zrobić sobie jedzonko, a właśnie przypomnieliśmy, że nie kupiliśmy nowej burki z gazem i nawet nie ma jak ugotować, także... Jedziemy na stację. No, troszeczkę gdzie ona jest. 200 km. A to niedaleko. Rzut kamieni. Jechaliśmy dalej. Było szaro, później czarno, a teraz się zrobiło czerwono. Ale tu się zrobiły góry czerwone. Ale się zmienia strasznie tu krajobraz cały czas. Patrzcie, to znaczy, że gdzieś tu jest słoń. Już drugi raz widziałem. A mówiliśmy na początku, nie, chyba tutaj nie ma na tych terenach jeszcze. Mogło mi się wydawać, a jednak nie. Mamy misję wypatrzyć słonia. Przypomnę wam jedną rzecz. Jest. Dwa są! Ja pierdykam, tutaj mamy słonia, ale jaja. 3! Ale jaja. 3 słonie. Ale Popatrzcie, tam są 2, tam jest 1, i tam jest 1, i tam jest 1. Jest 5 słoni. 6, bo tu też są 2. O, po lewej jeszcze. 6 słoni mamy. Tutaj widać 2. Tu są też 2. I tam... Gdzie są? Tam są Tam też są 2. kolejne w ogóle. Za drzewem jeszcze są kolejne. Ich tu jest Ale ich sporo. tu jest. Widać coś na kamerze? No tak średnio właśnie. To są daleko. Kurczę, my ledwo widzimy je, ale nie wiem. Coś będziecie widzieć, akurat mało idzie teraz. Sorry. Tam stoi pod drzewem. Ale ja nie sądziłem, że zobaczymy w tej części Afryki słonie. Ja też nie. Znaczy tej części Namibii, bo dopiero miały być wyżej, jeszcze na północy bardziej. Ale w sumie już stosunkowo wysoko jesteśmy. Tak, jesteśmy wysoko, no. Dlatego może już będą występować teraz. Ale czadzior. O, tam idzie kolejny. Muszę już tam, o, idzie, teraz może mnie lepiej widać. Ważna rzecz, jaką trzeba wiedzieć o słoniach afrykańskich, to, że są agresywne. Na słonie afrykańskie trzeba uważać. Słonie indyjskie, nie. Musicie wiedzieć, że są 2 rodzaje słoni na świecie. Albo afrykańskie, albo indyjskie. Słonie afrykańskie mają zupełnie inne uszy niż te indyjskie, które przypominają mapę Afryki tak naprawdę. I to się wcale nie żartuje.
Dodatkowo są o metr wyższe, są potężne po prostu. No i popatrzcie, i mamy żyrafę. Jest jedna, tam druga schowana. To jest schowała za drzewem, ale tam jest. Ale fajnie. No, ale czad. Patrzcie jaki znak. Trzeba uważać na słonie. Także jedziemy w dobrym kierunku. Gdzieś tu znowu są słonie, bo druga kupa na drodze leżała i jedna wyglądała na bardzo świeżą. Także po prostu jedziemy i wypatrujemy. Jesteśmy chyba poza taką trasą turystyczną, no bo jak na początku wyjeżdżaliśmy ze Spitzkoppe, to było dość sporo aut, a teraz turystycznych nie minęliśmy ani jednego od samego rana, tak więc wybraliśmy zupełnie inną trasę, a jesteśmy mega zadowoleni. Sorry, tak lepiej, ale to wygląda przepięknie, trochę jak ta Lions Head w Kapsztadzie. No, trochę tak. I jeszcze coś chciałem powiedzieć, naprawdę byliśmy, czy to ja, czy Piotrek, w wielu krajach na świecie i Namibia tak zaskakuje, jeżeli chodzi o przyrodę, to jest coś niebywałego. Jak to potrafi się zmienić w przeciągu na przykład, nie wiem, 100 km, jak różny może być krajobraz. Totalnie, cały czas po prostu coś nowego. No i patrzcie kochani, kolejna żyrafa, a teraz przed chwilą mijaliśmy też jedną. Tylko była za daleko, a ta to już jest w miarę blisko. No i tutaj się zaczyna inna taka Afryka, na której więcej zwierząt po prostu jest. Wcześniej wiadomo, piękne widoki, pustynie i tak dalej. Tutaj całkowicie się już zmieniło. Tutaj jest bardziej zielono, więcej górek, no w ogóle dużo więcej natury takiej innej, takiej zielonej. No i zwierzęta. Super. Mamy jeszcze jakieś, ile jest? 50 km? Nie, może. No, tu powinniśmy być za 40 minut na punkcie naszym, ale jeszcze musimy na stację zajechać. Musimy obowiązkowo butlę wziąć. I butlę z gazem, bo nie mamy. No i w sumie tyle, ale w ogóle plan się zmienił. Mieliśmy jechać trochę inaczej. No, taki chłopak z Polski będzie nam podpowiedział. I jedziemy w sumie w stronę parku. Parku Narodowego w sumie, no tak, no to dobrze, parku. I tam od razu będzie wioska Himba. W ogóle mijaliśmy już po drodze kobiety. Z Himba, tak, z Himba. Ale kurczę, za bardzo nagabowały, żebyśmy się zatrzymywali. No, chciały coś nas sprzedać, ale wyglądały zupełnie jak tamte, do których jedziemy. No i będzie trzeba blurować pewne miejsca, bo wiadomo, one chodzą półnagie. Od pasa w górę. No, ale będzie fajnie zobaczyć i to już jutro, w tym odcinku w sumie. Także za chwilę to zobaczycie, także oglądajcie dalej. Patrzcie, Piotrek przejeżdża koło żyrafy, nie zauważył. Zobaczyłem, bo kieruje. Patrzcie, nie wiem jak nie dało się, patrzcie. Uwierzcie mi, czy dało się ją zauważyć, czy nie, nie? Czekajcie, czekaj. Pobiegła? Uciekła? O, odchodzi tu, jeszcze, cofaj. Jeszcze. No dawaj szybciej. Jak można było jej nie zauważyć? Zatrzymaj się. Elo! No sobie w ogóle wyszło za płot. No właśnie. Tam w ogóle są jeszcze 3 inne. I jedziecie sobie, a tu cyk żyrafa wam przechodzi przez drogę. Jechaliśmy w miejsce, gdzie jest tyle tych żyraf po prostu, że szok. Co chwilę jedziemy teraz żyrafa, stado. Cały czas. Dojechaliśmy do miejscowości, tej, której zmierzaliśmy i patrzcie jaki piękny zachód słońca. Zachody słońca tutaj to naprawdę jest miazga. No i dojechaliśmy do kolejnego kempingu. Piotrek już idzie z panem, który ma nam pokazać, gdzie mamy się zatrzymać. Fajnie, bardzo uczciwie, 20 zł od osoby. Tutaj kosztuje, dodatkowo sobie zamówiliśmy kolację, bo niestety nam się skończyła ta butla i sklep był już zamknięty, nie było gdzie kupić nowej, także musieliśmy w restauracji wziąć. I prawdopodobnie stąd będziemy mieli też jutro wyjście na Himba, bo
po prostu załatwią nam przewodnika, który nas tam zabierze. Tak, tutaj mamy łazienkę, że można sobie prysznic. A nie, to jest toaleta. To jest toaleta. Tutaj nie widać, ale jest prysznic. Drewno możemy sobie zrobić. Coś do jedzenia. My już się rozkładamy do spania. A jutro nas czeka ciekawy dzień. Dzisiaj pobudka o 6. Koguty mnie obudziły. Jak zaczęły pijać, jak to na wsi. Ja wam trochę pokażę, jak wygląda nasz kampik, który się dzisiaj zatrzymaliśmy. Basenik mamy. Tutaj zrobione w takim stylu wszystko. Owieczki prawdziwe, nie musicie mi wierzyć. Fajnie, ogólnie naprawdę spoko. O, tutaj przynajmniej jakaś czaszka. Na skeleton koło nie było ani jednej. Wąż prawdziwy. Ładnie, fajnie, fajnie. Ale stare buty. Nie wiem dlaczego, ale tutaj właśnie nami mają w wielu miejscach właśnie stare samochody, stare braki samochodów w sumie. Pokażę wam jeszcze tylko szybko. Startowaliśmy na dole w Kapsztadzie. Przejechaliśmy całe tutaj i jesteśmy już przy Parku Narodowym gdzieś w tych okolicach. Całą Namibię już przejechaliśmy. A teraz będzie trzeba jeszcze przejechać całą do Botswany i dalej tutaj wrócić do RPA, do Johannesburgu. Popracowaliśmy, porobiliśmy to, co mieliśmy porobić. Godzina 10, zwijamy naszą... O, muchy denerwujące. Zwijamy naszą chatę. Ja pieprzę, ile to jest much. I jedziemy do Himba, do plemienia Himba. Trochę wam opowiem na ten temat. Wyprawa do tego plemienia Himba będzie naprawdę czymś wyjątkowym. Pewnie jednym z najbardziej wyjątkowych punktów tej wyprawy w ogóle. Przynajmniej mam takie wyobrażenia na ten temat. Wiecie, Piotrek zrobił całkiem dobry research, żeby znaleźć takie naprawdę legitne, fajną wioskę. One głównie przebywają pod samą Angolą, tam te plemiona są, ale też zmieniają miejsca, też przychodzą też, na przykład teraz są bliżej tutaj parku, też mają swoją wioskę, nawet dzisiaj widzieliśmy, że też mają nawet są koło Windhoeku, czyli koło stolicy i tam sprzedają różne rzeczy. Wiecie, u nich w wioskach jest problem z wodą, także te kobiety, to jak one później się myją, ale to oczywiście wszystko później, ale chodzi o to, że one po prostu też, żeby zarabiać na utrzymanie, muszą po prostu emigrować w inne miejsca, sprzedawać różne pamiątki, takie, które same zrobią i zarabiać pieniądze. Tak to wygląda. Podczas takiej wyprawy do takiej wioski trzeba coś kupić. Trzeba im przywieźć coś do jedzenia, tytoń też będziemy kupować, albo po prostu można jechać i zapłacić, ale my stwierdziliśmy, że wolimy po prostu im coś kupić. Na pewno będzie lepiej. Przyjdziemy na zakupy. No ale jak ty to chcesz zrobić? Czy tam musi być olej? To w oleju musi być robione. Nie zrobi się tak. To do frytury się wsadza. Tak, trzeba wziąć, zjemy spaghetti, a może jutro coś wymyślimy. Co? Nie, na dzisiaj może wejść tylko. Przyszliśmy właśnie na zakupy, żeby zrobić zakupy właśnie tam dla plemienia Himba i dodatkowo coś dla siebie. Nie przyjeżdża się tam z pustymi rękami. Także jeśli chcemy to coś nam nagrać, to po prostu musimy wziąć. Ktoś nam doradził, żeby wziąć po prostu dwie takie paczki. To jest maize meal, one z tego robią sobie posiłki, plus dodatkowo tytoń. No i zaraz tam jedziemy. Tak, jesteśmy właśnie teraz w miejscowości Kamaniap i tutaj wychodziliśmy na kempingu i tutaj też można iść do wioski Himba, ale my jedziemy 15 km dalej. Tam jest podobno dobra taka, gdzie ludzie pisali dobre komentarze na jej temat, bo tutaj troszkę hejtowali, że tutaj jest taka turystyka. Czytaliśmy opinię, że przewodnik zabrał tutaj ludzi na wycieczkę 5-minutową, pokazał w którą stronę i powiedzieli, że mają się zawijać i
kupić jakieś bransoletki. Ja rozumiem, że jest to część, można powiedzieć, ich zarobku, ale my chcielibyśmy pokazać Wam jak najbardziej prawdziwe emocje związane z tym miejscem. Tak, czyli gdzie jechać? Chyba tam. Chyba to mnie nie przemawia do mnie. Tak, prosto. Chyba tam. No. Grzesiu zaraz będzie miał dużo roboty przy montowaniu tego. Będzie musiał dużo blurować, bo te kobiety chodzą półnagie. Ja jadę nagrywam, a policjant nas woła, że wziął światło wyłącznie. Po co światło tutaj w dzień? Dziwne. No ale dobra, jak chce, to nie chce. Jak chce, to nie ma. Dojeżdżamy do Himba. Dobra, dojeżdżamy, już zaraz zobaczymy. Gdzie tu, jakiś auto tam stoi. Jak wam mówiłem, 15 km musimy przejechać, żeby tutaj dojechać. I zaraz zobaczymy, jak to wygląda, czy to jest naprawdę takie legitne. Obiecali nam, że to nie jest zrobione typowo pod turystów, że to naprawdę jest prawdziwa wioska, w której mieszkają ludzie. Jakieś potwierdzenie nam tego wysyłali. Ale jak będzie, to się zaraz okaże. Bo tak samo byłem w Kenii, też mieli być Masai i tak dalej, a nie byli tak całkowicie. Także oby tutaj było inaczej. O, szkoła! Coś już jakaś dziewczyna nas bajeruje to. Że mówi, że to ta wioska, ta sama, ta co jest tam na dole, ale że tak do której my jedziemy, to jest tam na dole, ale żeby tutaj czekać. Wiecie co, jak wam później opowiem. Jak to jest z tym, że te kobiety z plemienia Himba nigdy się nie myją. Znaczy myją się, ale nie używając wody. Myją się taką specjalną. Na początku się odymiają, okacają dymem, coś takiego, z drzewa sandałowego. We wszystkie miejsca, tak pod pachy, w kroczu, pod szyję, włosy. Odymiają najpierw bardzo dobrze. Następnie biorą taką maść z olejem i nacierają się taką czerwoną, dlatego one są taki czerwony kolor skóry mają. Później jeszcze jedną, którą używają też trochę jako perfuma, która jest mieszanką z jakimiś też dodatkowymi składnikami. I wody nie używają, a nie używają dlatego, ze względu na to, że po prostu jest brak wody. Nie wiadomo, nie wiem kiedy ostatni raz tutaj padało, jest straszna susza. Tam na górze pod samą Angolą to już mają w ogóle masakrę. Tutaj to może, właśnie tutaj one emigrują, bo tutaj może jeszcze jest trochę tej wody, ale i tak pewnie tradycyjnie używają wszystkiego, nie używają wody, czyli tradycyjnie się myją. Ale tam na górze mają bardzo duży problem. Oglądaliśmy taki program rano o tym właśnie, że tam jeśli gdziekolwiek znajdą tylko wodę, ta woda jest bardzo brudna, ale tej wody potrzebują znowu do picia, żeby przeżyć. I po tej wodzie znowu później są choroby różne. Naprawdę bardzo duży problem jest właśnie z dostępem do czystej wody tutaj. Znaczy nie tutaj, tam właśnie pod Angolą, tam skąd oryginalnie pochodzi właśnie plemię Himba. Żeby nie było, że tu gdzie teraz jesteśmy, przecież byliśmy w kampie i normalnie mieliśmy wodę. Także wiecie, ja nie mówię dokładnie o tym miejscu, tylko mówię o tym, skąd one oryginalnie pochodzą. No i idziemy. Jest z nami Esta, która będzie naszą przewodniczką nam w środku, będzie nam opowiadała wszystko co i jak. I tamku mamy. Idziemy zobaczyć. Piotrek nie traci czasu jak zwykle. Pani nam tłumaczy właśnie, jak się porozumiewać tam, jak się przywitać. And Once again, Moro, Periwi, Periwi, Nawa. Moro, Periwi, Nawa. Periwi, Nawa. And Okuhepa. Okuhepa. Yes. Each house you see in the Himba village, that representing one family. Okay. And the head is made from mopane tree, the tree with the green leaf there. You see the green leaf, and they take a stick. Then they have to make it like for that house. You can see like this, and then on top they have to apply sand, mix it with animal dung, just to make it strong. Okay. And on top there they put grass, which they collected in the bush, just to protect themselves from the sun, heat, and rain. How many families living here in this village? Family, like it depends. Each house is representing one family. Okay. One family. Yes. Okay. And Himba people, they are doing polygamy.
Whereby a man is allowed to have many wives. Okay, so And- how many wives for one guy? It depends. Depends. Yes. Like, But the Maybe women don't fight with each other. no. I always ask why they are like that. They like it. Yes. And like in our village, we have many women and we only have 9 men. 9 men. Yes. Okej. But the guys are right now outside because they go Yes. with goats They and. go out to look after cattle and goats. Oh. And for the ready, they have to stay in the village looking after the children and go for the men. And for how long the men's are outside of the village? Like from 8 and they come back around 5. So every day. Yes. They're And the living- yes, they can do it every day. Dobra, wbijamy do środka. Każdy domek to jest osobna rodzina. Jak mogliście wcześniej usłyszeć, w tej wiosce jest bardzo dużo kobiet, a jest tylko 9 mężczyzn. Także oczywiście jest tutaj poligamia, gdzie może mieć jeden mężczyzna wiele żon. I podobno im to nie przeszkadza. Przewodniczka nam powiedziała, że pytała ich, jak to wygląda. No powiedziały, że no problem. To jest bardzo ciekawe. Zobaczcie te domki, jak wyglądają. Tam dzieci przechodziły. O, kura w środku. Zaraz wam pokażemy wszystko, jak to dokładnie wygląda. Mam nadzieję, że wiatr nie będzie za bardzo dokuczał, chociaż troszkę dokucza. Tutaj jeszcze więcej domków wszędzie dookoła. Tutaj jest nasza pani przewodniczka, która się krępuje troszkę, ale da radę. How long the village is here in this place? Okay, this Himba village is starting by the owner of the land, Okay. Jacob Berger. Okay. And he was merely a Himba lady. Okay. I really don't know what the day they start, but now they are 20 years. Why they moving here? Because they're living normally like close to Angola, yeah? Himba, they are moving to get a better life. Okay. There's the problem with the water and like with everything. Now we're having water here. Here is, but yeah, but there close to Angola is the problem actually with the water. There in Angora, the lane is not much coming. Ah. That's why they are moving where they are benefit. Okay. How they living here when it's only 9 men? maybe they want my friend. Porozmawiałem właśnie tutaj z chłopakiem, który też tutaj jest z wioski. No, mówi, że on jeszcze nie ma żony, że się nie śpieszy. I normalnie jest tutaj, tak jak mówił, 9 facetów. Ilość żon jest zależna od tego, jak bogaty jest mężczyzna. Jeśli mężczyzna jest bogaty, może mieć wiele żon. Nie może mieć ile dzieci tylko chce, ile sobie wyobraża, że może zrobić z kobietą. Kobieta może mu urodzić, na ile go będzie stać przede wszystkim. Bo powiedział, że nawet możesz mieć 10, 12, obojętne, ale musicie być stać na rodzinę. No i to jest też no takie... Dobra, nie będę oceniał, bo nam nie wolno oceniać, pamiętajcie. Ale tutaj już dziewczynki, dzieci w sumie, 14-letnie dziewczyny biorą już ślub z dorosłym facetem, który ma 30-35 lat. I ona wtedy zostaje jego żoną. Piotrek jest mistrzem. Dziewczyny się pytają, czy nie macie żony? Ja mówię, że on narzeczony. Piotrek mówi, że jest samotny, że jest singlem. I już dziewczyny się targują, która będzie jego żoną. Dobre. Dobrze, idziemy teraz dalej zobaczyć, jak tutaj sobie żyją. Oczywiście wiadomo, można kupić na koniec jakieś pamiątki. Sam też kupię, żeby wesprzeć wioskę. Kupię coś na pewno. Piotrek pokazuje tatuaże. Panie oglądają z zaciekawieniem, co to jest. Widziałeś na pewno też, ale oglądają sobie. Tutaj jest miejsce właśnie, gdzie trzymają kozy.
Teraz w ciągu dnia faceci z nimi poszli po prostu pasą i dookoła domki. A dlatego domki są dookoła też. I to jest na środku, że nikt nie kradł. Okay, can you tell me how they celebrate when somebody die? The chief of this village, what they have to do? Okay, obviously Himba people, when somebody is dead, they are celebrate to visit a family and family. Today when they are going to visit one family, tomorrow they are going to visit one family, almost the year. Okay. They are Almost a walk year? around, yes. Oh, Almost wow. the year, they are walk around to visit all the family. It's like they are invite a family that they was somebody's dead. Okay. How old is the oldest man in the village now? The elder one is like, it's now age, if I guess, is 70 something years. 70 old. something? Yes. Okay. He's very old and he get a pension. How many wives you have? He's having 4 4 wives. wives. Wow, okay. They always come here. Ah, because it's not that hot. Idziemy zobaczyć. O, kury weszły do So środka. this is the house of the chief. Yeah, but the chief now, he's no more sleeping here. The house is there. Yeah, it's behind there. But this one, if it is any visitor or some people they don't have any accommodation, they are coming here. If the school is closed, also the boys and girls, school students, they are come and sleeping here because mother they cannot sleep with a kid. Really? They are just sleeping with the youngest one, but the one who is mature enough, he or she cannot sleep with the mother in the one house. Okay. Yes. Welcome to the main house. This is the main house for the chief. This mopane stick, it represents that this is the center of the line from the claw, horrifier, in the main house. And here, these things, especially winter time, they make a fire to make the house warm. Okay. That's why you see the house is black like this. Oh. This is a calabash. They are made by skin, and this one is a storage butter. When they are shaking milk, it's where they are taking butter on top of the milk, then they put it here. Everything they are having here only for the traditional. And this lady, she come and show us how they are cleaning themselves. Okay. Tak, teraz pani nam pokaże, jak one się myją, tak naprawdę. There's some of item they can use in the traditional. Right, this one is a pillow for the Himba men, only for the men. Pillow. Only for the men. They sleeping with this. Men, yes, they can sleep on this pillow. You can try? Spróbuj. This one is a shower for the lady. It's a shower, Shower, for yeah. the lady. Himba, they are wearing a skin. Skin you cannot wash with the water. They are formed as a washing machine. This is a washing machine. Tak, ona ma... And this one is a cosmetic box for the lady. Cosmetic box for the lady. Okay. They put it, what's the name of this They thing? are put okla. Okla and something mixed with something, yeah? They are mixed with a cow butter. Okay. This one is a herba. They are mixed. This one is a perfume. They are mixed with the perfume is this one. This is a okla. They are mixed with a charcoal that they are put it on the neck, and the herba that we call this a commifola tree. Okay. 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 Czyli widzicie, jednego używają właśnie, najpierw się okadza, ja tak wam mówiłem, najpierw się okadza pani, następnie używa okry do wysmarowania ciała, dlatego są czerwone i później kolejnym jeszcze okrę z czymś dodatkowym, żeby była perfuma. And they use the perfume okra with something. They use like on the how they use the perfume? Just in the place like on the neck or? They use it on the neck. On the neck, yeah? And here in the arm, under the arm. Okay. Tutaj możecie popatrzeć. Dziewczyna pokazuje właśnie, jak się okadza dymem pod pachami. Później jeszcze między nogami naszych. They on the neck they use as well. Yes, they use it. Zobaczcie, ta pani się okadza właśnie. Szyja pod pachą. Oraz oczywiście w miejscach intymnych. Actually, how they use it? Just put some fire. They can put it as skin. Skin. Oh, okay, Yes, okay. This one only represents that if she does, she must cover with the skin. But she cannot remove the skin that she wear. Then she put it here because we are here. Okay, but the men use the water to clean or Men, no? they can use the water to bath. Can kids as well? And the kid as well. Okay, this is only like for the woman. Yes, only for the woman. Okej. No i tak, teraz porozmawialiśmy o bardzo ciekawych tematach z panią, troszeczkę nam to wytłumaczyła, jak to wygląda, wiecie.
Ja byłem obiad. Ja byłem przekonany, że jeśli tu jest ta tradycja, że jeśli jest himba, to po prostu takie kobiety nie mogą opuścić tej wioski, muszą tu zostać, a to jest nieprawda. One normalnie, jeśli znajdą sobie na przykład białego faceta, mogą powiedzieć, że one chcą opuścić wioskę dla lepszego życia i nikt podobno nie ma z tym problemu, że po prostu mogą to zrobić. Także to jest bardzo ciekawe. Dzieci chodzą tutaj normalnie do szkoły, jest tutaj szkoła niedaleko, gdzie na początku wam pokazywaliśmy. Później idą do miasta już do szkoły, czy tam, nie wiem, tam dalej do wsi. A następnie 5 osób stąd już skończyło studia też. Także to idzie naprawdę do przodu. To troszkę inaczej sobie to wyobrażałem. Fajnie, że idzie tak wszystko do przodu, że tak się rozwija. Także super. No, zachowują tą tradycję, bo wyglądają cały czas tak, jak powinny wyglądać, jak tradycyjnie i tak dalej. Ale jednak też już to młodsze pokolenie troszkę się rozwija, trochę idzie w inną stronę. Też uczą ich angielskiego tutaj w szkole, ale podobno z tym jest akurat ciężko, że dzieci ciężko mają, żeby się nauczyć, bo w szkole się czegoś nauczą, przychodzą do wioski, nikt nie mówi po angielsku, bo nikt tu nie mówi, oprócz tej pani, właśnie dlatego ona tu pracuje. Nikt tu nie mówi po angielsku, dlatego właśnie ciężko mają, żeby się nauczyć, ale próbują. Dobra, z racji tego, że lubię wspierać lokalnych ludzi, szczególnie jak się jest w takim miejscu, jak ktoś przedstawi wam, jak wygląda ich taka historia, jak w ogóle to wygląda, całe życie i tak dalej, to stwierdziłem, że coś kupię i kupiłem 3 żyrawki. Jedna ma troszkę było złamana, ale nieważne. Akurat będę miał na prezenty. Są bardzo leciutkie, także fajnie, podobają mi się. Jedną sobie zostawię, jedną dla rodzinki na Phuket, a jedną dla rodziców. Będzie pamiątka od plemienia Himba. Fajnie. Dzieci są takie zainteresowane. Hello! Zainteresowane są, co to robią. Okej, teraz pani wytłumaczy, o co chodzi z tymi włosami. Pokażę wam dokładnie, jak to wygląda. O. Czekajcie, dziewczyna tylko założy to, jak to powinno być. Na górze jest to zrobione ze skóry owcy. Owcy, tak? Ja, tak? Kozy, no sorry. Can I start? Yes. Okay. Okay, guys, hello. Hello again. Okay, this one, as you see, this skin on top of the head, this one we call it a lembe. In English, it's a hairdress. Okay. And this lembe they are received when they receive a first menstruation cycle. The beautiful hair you see from here until on the middle is the original hair. Then they fix with the extension hair. Extension hair we bought in the supermarket nowadays. And they apply a red ochre that they apply in the body as well. Okay. The red ochre, they took a lock from the mountain to bring it here to mix with a cobalt so that they can apply in the hair and the body as well. Okay. Thank you. Thank you so much. Tu pani teraz wytłumaczyła właśnie, jak to wygląda i możecie zobaczyć. To są sztuczne włosy. Tu jest tak pięknie. Dobra, wyszliśmy już, opuściliśmy wioskę, idziemy do samochodu, ruszamy dalej. Powiem wam szczerze, że to było naprawdę ciekawe doświadczenie. Zdecydowanie milion razy lepiej było tutaj to zobaczyć, tą prawdziwą wioskę, jak żyją ci ludzie, niż to, jak się idzie gdzieś do Masajów, bo tam to jest kit taki, że szok po prostu. Tutaj nie mają ani prądu, ani nie mają wody. Ogrzewają, teraz nie muszą, ale wieczorami palą ogniska i tak dalej, i tak dalej. No po prostu to jest prawdziwa wioska afrykańskiego plemiona, taką, jak są, to się wyobraża. Ale to, że te kobiety bez problemu mogą opuszczać wioskę, że może się ożenić na przykład z białym lub... Ta pani nam tak szczerze mówiła, że one chcą się żenić z białymi teraz, że one nie chcą już mieć, wiecie, żeby to rasistowsko jakoś nie zabrzmiało, mówię jak jest po prostu. Że ona powiedziała, że nie chcą mieć czarnych, chcą mieć białego faceta, chcą opuścić, chcą się rozwijać, chcą inaczej trochę. To było dla mnie bardzo ciekawe, bo jednak jak człowiek przyjdzie do takiego miejsca, widzi tą zachowaną tradycję, wszystko jak wygląda i tak dalej,
to można sobie pomyśleć, że to nie jest takie proste dla takiej kobiety, żeby opuścić taką wieś w Afryce, takie plemię, bo że wiecie, że mogą na przykład ci zabić albo coś i tak dalej. Tak sobie to człowiek wyobraża. Ja sobie na przykład tak tu wyobrażałem. A tu tak nie wygląda. Chce opuścić wioskę? Opuszcza. Tyle. Pokażę wam, jak wygląda szkoła dla dzieciaczków. 16 dzieci tutaj chodzi teraz do szkoły. Hello. You look inside? Hello. Tak wygląda szkoła, mają tablicę, malują sobie. Hello. No, tak wygląda w środku. Pani też mówiła, że właśnie tutaj bardzo małe dzieci chodzą. Starsze już do miasta się przenoszą do szkoły, ale muszą mieć tam kogoś znajomego, kogo będą mieszkały w ciągu tygodnia, bo nie ma jak dojeżdżać. No, bo nie dało się tam nagrywać, bo trochę zaczęło wiać. I następnie, jak przenoszą się do miasta, do innej szkoły, zdrówką, to muszą tam kogoś mieć. Albo kogoś znajomego, albo coś, kogo będą mieszkały dzieci. Bo nie mają jak tu dojeżdżać codziennie do szkoły, tylko wracają na weekendy do wioski. No a później jest też możliwość iść na studia już i pani mówiła, że parę osób już skończyło stąd szkołę, studia skończyło, także fajnie. Ruszamy dalej. Nasza przygoda w wiosce Himbi zakończona. Było to naprawdę fajne doświadczenie. Śmiało, jeśli ktoś będzie z was się tutaj wybierał, możemy polecić to miejsce, żeby zobaczyć, bo naprawdę tu było spoko. Także jakiś tam kontakt na pewno zostawimy, a jak nie, to po prostu się odezwijcie do mnie na Instagramie, na którego serdecznie was zapraszam. Po drodze, podłoga wojownika, podłoga YouTube i odezwijcie się, po prostu tam najwyżej wam wyślę. Co? To było na tyle, koleżko. Wracasz bez żony, ale było blisko. Słuchajcie, było bardzo blisko. Zeszły te kobiety i tak mówią, że chciałyby mieć białego mężczyznę. Ja się pytałem, który jest wolny. Piotrek mówi, że jest zajęty. Ja mówię, że jestem wolny. One ogólnie sobie żartowały, tak mi się wydaje, ale jedna podeszła. Ale to nie był taki do końca żart. Ale ta jedna podeszła i tak najpierw do ciebie, później do mnie, tak o tutaj i tak się oparła i tak... No. To powiem wam tak, żart żartem, ale jeśli by powiedział dobra, to chodź, no to myślę, że zrzuciłaby wszystko. No tutaj tak, dowiedzieliśmy się też, że właśnie jeden gość z RPA, biały, poślubił lokalną kobietę, która zostawiła tradycję, no i wyjechała. No tak, a w ogóle też fajnie pani opowiedziała, skąd ta wioska się tutaj wzięła, że tu właśnie też jedna ta kobieta poślubiła faceta stąd i po prostu tu zaczęło, pamiętasz jak mówiłaś tylko? I tak, po prostu to zaczęli tradycję, jak to mówić, jak to powiedzieć, że ściągać tych ludzi tutaj, żeby tutaj zrobili sobie wioskę, żeby tu zamieszkali. Wiecie, tutaj mają stały dostęp do wody, tam nie mają wody, tam jest susza. Teraz tutaj się pytałem też pani, ona mówi, teraz normalnie powinien być sezon deszczowy. Jest pustynia po prostu, jest sucho, nie ma wody. Jest gorąco, słuchajcie. No. Pokazują teraz 43 stopnie pokazuje w cieniu, w słońcu, z 5 dyszek będzie. Co, nic, kończę ten odcinek. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiamy serdecznie, wbijajcie do Pola na kanał, zostawcie mu suba, zostawcie u mnie, jeśli nie... Polo Przywarski, moi drodzy. Tak, lecimy do końca na 400 000, ostatnio tak dobrze idzie, że jest szansa, jest naprawdę duża szansa zrobić 400 000 do końca roku, jeśli by się to udało. Kocham was. Pozdro.